Witajcie moi drodzy widzowie, 100 tur na poziomie legendarnym i również 100 tur na poziomie normalnym w porównaniu jak komputer sobie radzi w kampanii, nie naruszając po prostu jego granic. Wybrałem tym razem tutaj demony chaosu, legiony chaosu, żeby tak naprawdę każdy, bo wcześniej gdzieś tam robiłem z piratów, no to teraz jest na zasadzie tego, żeby gdzieś tam nie ingerować w wybrzeże wampirów, to wybrałem po prostu Legion Chaosu, który moim zdaniem nie ma aż tak dużo znaczenia względu po prostu komputera. I w takim razie 25 tur będziemy robić co 25 tur, czyli z legendarnego będą 4 tak naprawdę cięcia. 25, 50, 75 i 100 tura. Zacznijmy od 25 na poziomie legendarnym. Zerknijmy sobie najpierw może przez dyplomację. No w dyplomacji zdecydowanie tutaj osady obierze świat, czyli Norska, akolici proszę bardzo, Sylwania, pierwsza siła w ogóle na świecie, 11 osad też pretendenci Korna, czyli Arbal. No powiem, wygląda to naprawdę dosyć dobrze, nawet tutaj jak sobie zobaczymy Kairos, który wcześniej, szczerze powiedziawszy, słabo mu bardzo wychodziła ta kampania. Na początku, gdzieś tam parę miesięcy temu, Kairos jeszcze tam w miarę podbijał te miasta, a przy moich kampaniach w późniejszym etapie, no w ogóle nie dawał rady się przebijać, w ogóle nie znaczył nic na tej mapie. A tutaj ewidentnie się coś po tym patchu 6.1 pozmieniało. Jest to dobra zmiana, ja tak chociażby sądzę. Legion Asgorta, czyli Krasnoludy Chaosu, proszę bardzo, Imryk tutaj pokonany, co też jest dziwne, ale najdziwniejsze jest tak naprawdę Helmangorst, który tutaj jest i ma 9 osad, Klan Pestilence, no tam to się z czasem zdarzy faktycznie. No tu nawet Kataj, proszę bardzo. Zerknijmy sobie teraz tak szybkim okiem, jak to wygląda na przykład na samym Kataju. No Kataj powiedzmy, że w miarę się tutaj trzyma. Jest to trochę dziwne, bo Zhao Ming poleciał do góry zamiast tutaj bić te wampiry. Nie wiem o co tutaj chodzi. Skaweni coś tutaj widzę robią. Mają dużo tej armii. 3 wojny. No też nie ma źle. Z takich chaosowych, no tutaj powiedzmy widzę, że Zatan Czarny bardzo mocno się wbił w tą stronę i jest koło w ogóle Astragota. Astragot też poszedł w dół, więc też wybrał troszkę inną ścieżkę niż w standardzie. No tam Urkan zdecydowanie to samo. Tutaj jest jakaś dziwna zmiana, że Archon Wszechwybraniec poleciał sobie w tamtą stronę, tutaj Borys w tą stronę i się gdzieś tam mijają, więc tu pewnie na 50. turze może być bardzo dużo zmian. Z takich jeszcze ważnych rzeczy, no Sylwania sobie dobrze radzi, to jest naprawdę spoko. Z Ogry na przykład zauważyłem, że Ogry ogólnie sobie dobrze radzą. Tu jedynie jest dla mnie troszkę duże zdziwienie, że Ogry przegrywają z wampirami. Jest to naprawdę dla mnie dziwne, ale zobaczymy, czy tutaj się to zmieni. Też, no biedny jest niestety ogólnie rasa Nurgla. Nurgle są strasznie biedne od długiego czasu, mimo że te DLC się pojawiło, dostali dobre jednostki, no komputer ewidentnie dalej nie potrafi grać Nurglami, no po prostu nie ma opcji tam przejścia. Bretonia widzę się tutaj rozhulała. Tak samo widzę, że znowu się wieszają te armie przeciwnika. No, jest to troszkę słabe. Myślałem, że to w końcu zostało naprawione. Luen. No Luen tutaj Belakora widzę ściska bardzo i z niego raczej wiele nie zostanie. Norska to wiadomo w standardzie. To jest ciekawe, że tutaj Arbal bardzo mocno zajął miejsce Krasnoluda. No i po Krasnoludzie raczej nic nie zostanie, no nie oszukujmy się, ale Arbal mocno go zmiażdży. Z Kislewu, no Konstantyn leży. Caryca widzę też jest bardzo tutaj poobijana, więc też tej armii za specjalnie nie ma. Więc tu, no ciekawe jak to będzie wyglądało też na poziomie normalnym. Na Rogaliku w sumie zostało na razie po staremu, czyli po prostu elfy się gdzieś tam trzymają. No jest też 25. tura. W Lustri, no w Lustri widzę, że tutaj chyba przegrywa w ogóle Skulltaker. W ogóle co on ma za armię, to jest jakieś dziwne. Pestilence, no Pestilence tutaj ostro miecie widać. Tu w ogóle jest bardzo mocna wojna z jaszczurami i też jaszczury, jak sobie zobaczycie, bardzo dużo ostatnio zauważyłem armii rekrutują. No patrzcie, to jest 5 pełnych armii w 25 turze, no to jest naprawdę sporo. Tu się już 6. armia w ogóle rekrutuje. No jest to naprawdę sporo. A zobaczmy sobie na przykład, no
Kairos ma 4 armie, niecałe. Więc to też jest duża różnica. Jaszczury w ogóle wydaje mi się, że jakoś bardzo dużo zaczęły rekrutować armii. Tutaj też Skarbrand mega mocno się, powiedzmy, rzuca. Widzę, że chce zniszczyć zdecydowanie Imperium. Tu jest w ogóle strasznie miszmasz na tej stronie. Khemri w ogóle przestało istnieć. Królowie Grobowców, no to tu końcówka już widzę została, bo tu, choć tu chyba była wojna, ale się chyba dogadali krasnoludy. Przejdźmy w takim razie do kolejnej tej tury, będzie to 50 w sumie tura. No i sądzę, że tutaj się wiele pozmienia. Największym takim dla mnie zaskoczeniem, bo musimy sobie wybrać legendarny, proszę bardzo. Takim największym dla mnie w ogóle zaskoczeniem to są, no szczerze powiedziawszy, największym zaskoczeniem to są dla mnie jaszczury. Ale to chodzi z tego względu, że jaszczury zaczęły bardzo dużo tych armii rekrutować i te armie naprawdę są dosyć mocne, bo tam błogosławione legi im strasznie podbijają to wszystko. I te legi mają na przykład co turę rekrutują. Ja nie wiem, o co w tym chodzi, ale to wtedy daje im bardzo duży przeskok na automacie dla samego komputera kontra komputer. Z tego względu, że tam dostajemy Stegadony, Świątynną Straż, no Saurusy i te statystyki błogosławionych są mega mocne, więc te jednostki naprawdę tam strasznie mocno pokonują przeciwnika. Widzę, że tutaj dużo się zmieniło na 50 turze. Z tego względu, że zobaczcie sobie, mamy tutaj armię od Kairosa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6 armii, 7 armii. Jest to naprawdę sporo. Jeszcze tu coś się zadziało. Dużo się tutaj widzę zadziało. Wampiry zaczęły przegrywać. W ogóle Imperium się odkuło i Imperium no pocisnęło Skarbranda. No tutaj Skarbrand wtedy był w 25 turze, teraz jest tutaj u góry. W ogóle, o Jezus, Khalida tutaj zaczęła wygrywać, ale to też z tego względu, że Khalida wypowiedziała wojnę niebieskiej jaszczurce, a niebieska jaszczurka się biła z Skavenem jeszcze. Tu też jest dziwne, Wurzak w ogóle odpadł. Nie wiem jak do tego po prostu doszło. No nie mam pojęcia, jakim cudem Tik-Tak pokonał Wurzaga. No naprawdę nie mam pojęcia. Tutaj Skaweni widzę chyba już przegrywają. W ogóle zobaczcie sobie poboczna frakcja jaszczurek i 5 osad. Co to jest? No Skulltaker akurat tutaj odpadł. W mojej kampanii, gdzie gram tam Kairosem, akurat Skulltaker w Mariare się tam trzyma, ale też bez jakiegoś tam większego polotu. Malekith zauważyłem, że od długiego czasu w ogóle przegrywa na kampaniach. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Tak jakby krasnolud się trochę grąbindal, jego mechanika się musiała pozmieniać i komputer albo był bardziej agresywny i ma większą szansę szybszego uderzenia w niego, mocniejszą armią. W ogóle zobaczcie sobie, co Norska tutaj w ogóle wyprawia, bo to jest naprawdę niezłe. Norska 17 osad. Proszę bardzo, bo tu widać, że już jest duża ilość tych osad u nich. Tak samo armii też troszkę tutaj widzę skumulowanych, bo tu są 4 armie przy samym brzegu. Widzę, że też walczą z Bretonią. W Imperium, no tutaj widzicie, Vlad przed chwilą był pierwszą siłą na świecie. Miał 11 osad. 25 tur się wszystko zmieniło i nie ma go. Tu w ogóle jakiś najazd z Kawenów, dosyć spory. I sądzę, że tutaj z Carycy nic nie zostanie. Konstantyn widać został pokonany. Ungrim w ogóle został pokonany, co jest dla mnie bardzo dużym zaskoczeniem. Krasnoludy chaosu się wzięły trochę za to. No 12 proszę bardzo osad. W ogóle kto ma najwięcej osad? Karawana, w ogóle tyle samo osad co Renkland, nie? I karawana pokonała ogry. No jest to dla mnie zdziwienie. Proszę bardzo, wyrocznia 18. W końcu negatywne frakcje zaczęły coś więcej robić, bo tutaj w ilości osad na pierwsze 5 mamy 3 negatywy, więc naprawdę jest to dobre, a im dalej, tym więcej negatywnych frakcji ma naprawdę sporo osad i wygląda to moim zdaniem bardzo dobrze. Nie wiem, czy to jest kwestia wybrania negatywnej frakcji, ale wydaje mi się, że nie powinno tak być. Zmiany widać naprawdę. Naprawdę widać zmianę. Kataj w ogóle został tutaj zdominowany, bym powiedział, bo Village tutaj ogarnął ze swoim wasalem z Norską temat. Tak samo Mroczne Elfy ładnie sobie zajęły lokalizację. No ale to, co tutaj się wyprawiło z tą karawaną, to jest dla mnie ogromne zaskoczenie, nie? Naprawdę karawana jaka taka zawsze gdzieś tam żerowała na paru osadach i nic więcej nie mogli zrobić i się po prostu rekrutowali 10 armii i stali w jednym miejscu.
To, że TikTok przeżył, też jest dla mnie zaskoczeniem i również zaskoczeniem jest dla mnie po prostu, no, Volkmar. No, jakim cudem, jak Volkmar już był tak naprawdę na skraju wyczerpania, jakim cudem w ogóle przeżył. To jeszcze nie wiem, dlaczego Kairos na przykład tutaj armią stoi. Nie wiem, o co tu chodzi, ale tu też jakaś armia jaszczur się zebrała. Skaven Pestilence. No wydaje mi się, że gdyby nie taki jakby większy kontratak zinczowych, czy od Kairosa, no to Skavena już by tutaj dawno nie było. Piraci się znowu widzę, wieszają 4 armiami, atakują. Tu w ogóle poboczna jaszczura pokonuje przebudzonych, nie wiem jakim cudem, ale no tak to wygląda. Bretonia też nieźle ciśnie elfy, choć Bretonia widzę się chyba dogadała z Katajem. Tak, oni w miarę tu z Katajem są dogadani, też Imperium się widzę wiesza, stoi na osadach dalej, wieszająca się armię, to jest widzę standard, niestety. Przejdźmy w takim razie do kolejnego etapu, czyli 75. tura na poziomie legendarnym. Jeśli chodzi o 75. turę, no tu już powinno się moim zdaniem wyjaśnić, jak to będzie wyglądało finalnie, z tego względu, że już powstało dużo frakcji, które są już po prostu mocne. No mają około 15 do 20 osad, to już takich dosyć stabilnych z tego co widziałem. Armie też są przerzucone na konkretne fronty. Takie wojny są już zawiązane z frakcjami, gdzie powinni się raczej długo ze sobą powiedzmy bić. I nie są to powiedzmy takie poboczne frakcje, choć też poboczne niektóre frakcje widzę tutaj jeszcze żyją i sobie w sumie dobrze mają. Norska mnie najbardziej ciekawi, czy tam się zmieni. O, Rogalik, proszę bardzo, na Rogaliku się tutaj sporo pozmieniało. Niestety Malekith w ogóle się tu trzyma na ostatnich swoich armiach, więc Malekita sądzę, że w następnym wydaniu 100. tury już nic nie zostanie. Alit Anar został pokonany przez Topielców. W ogóle Kateb, proszę bardzo. Wygnańcy Neheka, ile osad? 10 osad. Śmieszne, że biją jeszcze Miechojady, czyli te ogry poboczne. Co tutaj się jeszcze dzieje? No, Kuldy Rozkoszy się, widzę, ostro tutaj rozruchał. Lecimy dalej. Renkland 27 osad, Wyrocznia 25. No Krasnolud się tu widzę trzyma mocno, ma sojusz z Imperium, więc odbijają tutaj piłeczkę. W ogóle spoko, że tutaj Krasnoludy Chaosu mają, z tego co widzę, całą okolicę. Zobaczcie sobie, czerwony Krasnolud, no Astragot, w ogóle Krasnoludy Chaosu tutaj zdominowały prawie wszystko. Ileż tu jest armii? Ojeju, no tu jest 5 armii, tu jest chyba też 5 już prawie armii. No masakra, nie? Nie wiem z kim oni tutaj walczą w ogóle, bo... Okej. Zobaczcie sobie, że Tamurkan 8 osad i no jakoś to idzie, nie? Tamurkan po prostu się nie bije z nikim, prócz z tymi szkieletami i jakoś to naprawdę idzie. Archaonszek Wybraniec nieźle, bo 10 osad jest to naprawdę spoko. Dobra opcja. Tego co widzę to jakieś, bardzo dużo tych lordów, bohaterów, wszystkiego rzucają. Tu w Imperium, no Imperium rządzi po prostu. Tu Skaweni w ogóle są pokonani. Belegar ogarnął temat z właśnie Skawenami. Tu widzę, że jest koniec królów grobowców ewidentnie, no bo akurat Torek Żelazna Brew to ich wybije bez problemu. W ogóle słaby poziom ma, bo ma 29 poziom. Tu jest bardzo mocny nacisk, widzę zinczowych. Zinczowi w ogóle tu widzę wszystkich łoją teraz. Skarbrand widzę wrócił i złoił te Imperium, co go tutaj wypchnęło wcześniej na 25 turze, na 50 turze. Imperium widzę mocno schodzi już w dół, więc Imperium na bank zaraz zacznie atakować tutaj Skarbranda, więc na 100 turze może się tam wiele pozmieniać. Skaven ogarnął, widzę temat. Miał 6 osad, teraz ma 10, więc Skaven już się tutaj na tej stronie skupił, bo jakby nie patrzeć, Oxeolot odpadł na dole, więc spokojnie mogą sobie gdzieś tam walczyć. Rakard się obronił przed tym najazdem, co tam miał, ale to też jego arki tutaj pewnie dużo dały. W ogóle łowczy płynie na wampira okresztą drogą. No to też jest zabawne. Jedynie ze królów grobowców jeszcze Arkan Czarny się tu trzyma, ale Arkan Czarny chyba... No właśnie, on się tylko bije z jednym i 13 osad, czyli sobie powiedzmy zrobił tutaj miejsce i naprawdę jest ok.
Z Kataju sądzę, że wiele nie zostało. No w Kataju wiele nie zostało zdecydowanie. Tutaj już jest tak mocno przypuszczony atak. Choć nie wiem, z kim się bije. No właśnie, oni tutaj zrąbali sobie jedną sprawę, bo jak się bije z Kaven z Mrocznymi Elfami, to oni stracą strasznie dużo armii. A tak mogli najpierw wykończyć Imperium. Więc tu mnie najbardziej ciekawi, co tu się zadzieje. Krasnolud Chaosu, tu też w ogóle tych armii się, bohaterów, wszystkiego się kumuluje. Tutaj sporo naprawdę. Jest to troszkę nadal mimo wszystko słabe, bo strasznie to psuje rozgrywkę. No dobra, zobaczmy w takim razie, co się wydarzyło dalej. Sądzę, że tutaj się mogło wydarzyć wiele na tej 100. turze. Wczytajmy w takim razie legendarny poziom i potem przejdziemy do normalnego poziomu. A z tego, co delikatnie widziałem, no coś tam się powiedzmy różni. Zobaczymy, jak na to zareagujecie. Osobiście, no wiadomo, że trzeba by zrobić 10, 15 takich kampanii, ale to czasochłonne jest naprawdę bardzo. Więc zrobić tyle kampanii, no i też porównać. Wystarczy też to, że jednak jak my gramy standardową kampanię, no to powiedzmy, że niektóre te frakcje automatycznie gdzieś tam dostają łomot, zależy jeszcze w jakiejś lokalizacji zaczniemy, bo jakbyśmy zaczęli w Kataju, no to nim się gdzieś tam przebijemy do innego etapu mapy, no to troszkę to jednak potrwa, ale jakbyśmy się takim centrum bili, no to wtedy zdecydowanie inaczej to wygląda. Teraz zacznijmy najpierw od tego, kto ma ile osad. No oczywiście Reikland, czyli Imperium ma najwięcej, już widzę Wisselland też tutaj podgonił, no teraz w pierwszej piątce tak naprawdę 3 pozytywy, 2 negatywy. Później widzę, że krasnoludy chaosu ładnie się tutaj trzymają. W ogóle Nagash, ten to jest w ogóle Arkan Czarny, wyznawcy Nagasha, no tutaj ostro, nie? Nie dość, że dali wojnę Skarbrandowi, to jeszcze dali Keirosowi, to już w ogóle jest na grubo, więc sądzę, że raczej nic by z niego nie zostało w kolejnych turach. Imperium należy wiadomo do Imperium, krasnoludy widzę się odbiły. Poodbijały te wszystkie miasta, ale to nie bez powodu, no 4 pełnymi armiami, więc wiemy pewnie jakie armie krasnolud rekrutuje, a w ogóle ten krasnolud ma bardzo dużo armii, co jest dla mnie bardzo dziwne, bo jak sobie policzymy, jest tutaj 5, 6, 7, 8, no 11, 12, 13, 14, 18 armii. Krasnolud 18 armii, a pomyślcie sobie, że krasnolud tych armii naprawdę ma sporo. Tu w ogóle jest znowu bug i zobaczcie sobie, ile tutaj armii stoi, chyba z 10. Przez to, że on tu stoi, no to nic nie robi, tak? To jest drugie to samo, więc dalej są te bugi bardzo widoczne, naprawdę. O Jezus, tu to już w ogóle nie wspomnę, co się zadziało. Ale krasnolud naprawdę ładnie tutaj jest, Zatan Czarny zajął to miejsce, naprawdę szacun. Jest to naprawdę duży szacunek dla niego. No Imperium jak zwykle czołgami tutaj wszystko ogrywa i pewnie jedna armia czołgów wybija 3 norskiej. Więc norska, mimo tego, że ma naprawdę sporo osób, bo ma 21 osad i ma sojusz z w ogóle Arbalem, widzę z Archoneszem Wybrańcem, to tu nie ma opcji. Nawet Grombrindal się tutaj, zobaczcie, rozhulał, bo Grombrindal też już podbija poboczne frakcje. Zauważyłem też na swojej kampanii, że Grombrindal radzi sobie dosyć dobrze. Nawet tutaj, proszę bardzo, królowie grobowców się wbili, co też jest dla mnie bardzo dziwne. A najlepsze, że oni w ogóle z nikim się nie dogadują, nie mają żadnych traktatów, a i tak cisną do przodu, nie? Więc tutaj w kulcie rozkoszy walczy 25 tur się nic nie zmieniło, ale to z tego względu, że chyba była tutaj wojna właśnie Katepa z Morathi. I przez to stanęli i przez to w sumie nawet nie stanęli, ale dostali większy łomot. Bo mimo, że ona tutaj ma te arki, no to jej tutaj nie uratowało. Na Lustri, no jaszczury się w miarę zaczęły odbijać. Widzę, że wybrzeże wampirów i tak samo Skaweni po prostu polegli w temacie. Z tak naprawdę Zinchowych, no Zinch tutaj zdecydowanie wygra tą wojnę. Z tego względu, że zobaczcie sobie, że Zinch plus Skarbrand biją się z krasnoludami i biją się z Arkanem, więc sądzę, że to sobie jednak z nimi poradzą. Zobaczcie też, ile tutaj jest armii od Keirosa. I tych armii jest po pierwsze sporo. Armie na bank są mocne, bo on nie rekrutuje na pewno na tym etapie gry słabych armii.
Skarbrand w ogóle też 11 osad, więc na jego, powiedzmy, taki wynik jest to sporo, bo on ma zawsze dużo wrogów. Tutaj się w ogóle prawie nic nie ruszyło, więc moim zdaniem ta kampania wygląda dużo ciekawiej niż w standardzie to mieliśmy. Dalej mimo wszystko troszkę Imperium jest za mocne i krasnoludy, bo to no naprawdę to widać, tak, że jeden krasnolud sobie ciśnie dwóch krasnoludów chaosu, co jest trochę nielogiczne, bo krasnoludy chaosu powinny mimo wszystko dobrze sobie radzić i te armie się bardzo bugują i przez to, że te armie bardzo się bugują, komputer mimo, że ma dobre armie, to ich nie wykorzystuje i drugi komputer idzie 4 armiami na jedną armię, bo tamta stoi pół dnia. No i wiadomo, że wtedy ta armia jednak tam polegnie. Przejdźmy w takim razie do poziomu normalnego i w poziomie normalnym sądzę, że będzie trochę jednak inaczej się to toczyło. Wiadomo, dużo osób pisze, że twórcy bardziej zwracają jakby na balans uwagę pod względem poziomu normalnego. Okej. Ale w testach na przykład wyszło jednak, że większość osób gra na wyższym poziomie niż poziom normalny. No i tutaj już może twórcy będą też troszkę inaczej na to patrzyli, może niektóre frakcje się trochę dźwigną. Choć największym wiadomo problemem na pewno jest jednak to, że te armie stoją w miejscu zamiast jednak walczyć. I zobaczcie sobie, wcześniej mieliśmy na przykład taki przykład Zatana Czarnego, mieliśmy przykład no, szkieletów, czyli wampirów zwykłych, Helmana Gorsta, który jednak stał w miejscu i no 20 armii stało w 2 miastach razem, więc no po 10 armii na miasto, no to jest automatycznie no dramat. Zobaczmy sobie na poziomie normalnym, już tutaj mogliście zerknąć, jak ja tam mówiłem o czym innym. 25 tura na poziomie normalnym i tutaj na przykład już widać, że Kairos zdecydowanie sobie nie radzi. Ale Khemri, z tego co widzę na pierwszy rzut oka, dobrze sobie poradzili. Tik-Tak został pokonany przez Wurzaga. Niebieska jaszczura chyba pokona tych skawenów, bo tu widzę z pomocą przyszła żółta jaszczura. Więc jaszczury ewidentnie tutaj dominują już na samym początku tą stronę. Ze skawenów też wiele tutaj nie wróżę dobrego, choć musimy przyznać, że tutaj Skulltaker dosyć mocno, agresywnie zajmuje miasta. Bretonia już w ogóle nie istnieje tutaj, więc jest duża możliwość, że coś tu się zadzieje. Na Rogaliku po staremu w miarę tu się za dużo nie zmieniło. Alit Anar widzę mocno chyba topielców wykańcza. Dokładnie, topielcy są tutaj wykańczani. No, Malekith znowu ma bardzo słabą sytuację i Malekith znowu sądzę, że jednak tutaj polegnie w tej kampanii, ale zobaczymy. Norska, no tutaj na przykład Troll zdecydowanie nie ogarnia, to widać. Tu jedynie Wulfric coś ogarnia, ale też nie ma jakiegoś większego polotu. Z takich ważnych rzeczy widzę, że Konstantyn tutaj chyba wygrywa tą walkę z tym Skavenem. Caryca, nie wiem co tu Caryca szczerze powiedziawszy robi. Okej, też się bije z Molderem. No dobra, no ten Skaven to raczej tutaj nie przetrwa, jak się tak jednak biją. No, bo tutaj Skaven już widzę jest bardzo niska siła. Słabszy jest ode mnie, mimo że tu armii nie zrekrutowałem. To jest dla mnie ciekawe. Karbowie zarazy. No ale z drugiej strony, jak odpuściliśmy tutaj te miasta, to ktoś to musiał, powiedzmy, zabrać. Ursuna nie ma już w ogóle, więc to też nieźle. Ta Murkrana oczywiście też już tutaj nie ma. Kataj na razie się, powiedzmy, trzyma. Z takich ważnych rzeczy zobaczcie znowu, że wampiry, o dziwo, znowu tak jakby próbują przeprogresować i zająć dużo miast. Z takich ciekawych jeszcze rzeczy, to jest ciekawą sytuacją, że Gorbad już jest w Imperium w 25 turze i jednak coś tam, powiedzmy, działa. Tylko że to jest też jego głupota, bo zobaczcie sobie, że komputer leci do przodu tu, a krasnolud mu teraz bierze osady. No i gdzie jest w tym sens, gdzie jest w tym logika? Tak? Skaven chyba ma sporo, 7 osad, no może być, powiedzmy, jak na niego, bo on też jest takim wataszką, że z wszystkimi się leje, to okej. Tu na razie Ikit ok, na bezpiecznym położeniu. No wiele się tu... Powiem tak, na pewno jest całkowicie inna kampania niż na legendarce. To już widać na początek. I jeszcze zobaczymy, jak to się wydarzy w na przykład 50 i w 75.
bo to są takie najbardziej kluczowe jak dla mnie tury, bo wtedy też komputer już powinien rekrutować lepsze jednostki. Na poziomie normalnym może rekrutować też słabsze jednostki, więc to się od siebie będzie po prostu różniło, ale finalnie na przykład niektóre frakcje, no na przykład taki Teclis, tak, elfy wysokiego rodu, zobaczcie sobie, że zajął jedną osadę u Kairosa. To jest naprawdę dobrze jak na niego, bo w większości on po prostu przepadał. No przepadał, bo gdy nie dostał dużej pomocy od jaszczur, gdy jaszczury mocno nie zaczęły osaczać na przykład Kairosa, no to z niego nic po prostu nie zostało. No tak to po prostu wygląda. Zobaczmy jeszcze, jak tutaj będzie sytuacja wyglądała. Może się tutaj troszkę poprawiło, ale to jeszcze zweryfikujemy, czy faktycznie. No dobra, teraz tak. Kairosa już w sumie można powiedzieć, że nie ma. Odleciał. Z Teclisa no, został tak naprawdę na jednej prowincji, więc też z niego szału nie będzie. Z takich ważnych rzeczy Khemri zdecydowanie tutaj wygrywa. Chyba się biją. Już się dobra nie biją. Widzę Bretonia z po prostu Khemri się dogadali i pokonali Arkana. Z takich ważnych rzeczy Skarbrand sądzę, że tutaj raczej polegnie. Z prostego względu, bo bije się po pierwsze i z Ogrem, i z Krasnoludem, więc on już szans moim zdaniem nie ma. Choć może się to jeszcze tutaj zmienić. Już widać, że Helman Gorst zdecydowanie sobie nie radzi, bo już zdecydowanie tutaj Kugat odbija jego armię. Ogry się mega mocno tu zapuściły, pokonały Krasnoludy Chaosu, więc to jest też ciekawe, na pewno. Z takich ważnych rzeczy zobaczcie sobie, tutaj Gorbad był i Gorbada nie ma, czyli ork się po prostu szybko zmył. Z tego względu, że tak jak mówiłem, on puścił tutaj armię do Imperium, a Krasnoludom zostawił tutaj miejsce. I tak samo ogry nie lubią za specjalnie powiedzmy orków, więc też wykorzystały okazję i sobie wzięli za friko ziemię. Z ciekawych rzeczy zobaczcie sobie, że tutaj Grombebzol ładnie podbija. Rogalik jest w ogóle nieruszony, ale Rogalik już jest podzielony na tak naprawdę 4 frakcje, bo mamy Avelorna, mamy Jeversę i mamy tak samo jeszcze Etajnię. No i tutaj mamy jeszcze tą poboczną, Ellyrion. No, to tak to wygląda. Na Lustri widać, że jaszczury dostały łomot straszny, bo tutaj Rakard 18 osad, więc Rakard sobie zdecydowanie poradził, więc jaszczury będą się teraz biły po prostu z Mrocznym Elfem. No takie jest moje przypuszczenie, choć zobaczymy, bo może się tutaj coś dziwnego wydarzyć. Z takich ważnych rzeczy tu chyba orkowie mają już cienką sprawę, mogą raczej przegrać na tym etapie. Z tego względu, że chyba nawet Khemri sądzę, że będzie wypowiadało wojnę akurat zielonoskórym. Tak mi się chociażby wydaje. W ogóle nie wiem, gdzie Setra płynie. A Setra płynie na Saratosę. No to też jest dobre. W Imperium, no wampiry widać, że zdecydowanie to nie ich bajka, nie ich kampania. Orkowie też widzę, że bardzo cienko wychodzą na tym wszystkim. Moldera już nawet nie ma. No tu chyba jest w miarę po staremu, choć tutaj widzę, że Kataj zdecydowanie wygrywa. Wcześniej tutaj Kataj przegrywał na legendarce i to bardzo. No a tutaj widać, że zdecydowanie już raczej są na dobrej drodze. W ilości osad widać, że 2 elfy w ogóle mroczne na pierwszej trójce, znaczy tej pierwszej piątce, więc naprawdę spoko. Cerkiew, która też sobie nie radzi, jest już tutaj wysoko. Ogry w ogóle, zobaczcie sobie, że dobrze. Jedynie co to nowy ogr, przez to, że on w sumie nie zajmuje tych osad, to zdecydowanie na tym traci i nie ma siły jakby się bronić, nie ma siły rozwoju, co jest z jednej strony słabe, no dobra, wiem, że on jest wzorowany na najemnika, ale z drugiej strony no dodanie nowego lorda, z którym za specjalnie nie mamy się opcji zmierzyć, no trochę bez sensu, no nie? Dobra, przejdźmy w takim razie do 75. tury, bo sądzę, że tu może się coś odwalić, coś ciekawego. Nawet liczę delikatnie na to, że tutaj jednak te negatywne siły, powiedzmy, ogarną się i coś się ogarną, faktycznie zajmą więcej tych osad, bo jak tutaj sobie zerkniemy tą kampanię, no Mroczne Elfy w sumie coś jedynie tutaj ogarnęły, no bo reszta tych negatywnych frakcji, no niezbyt. Bo Kataj w ogóle zdominowany przez Katajczyków, Imperium zdominowane przez Imperium, Lustria
No, Lustrę jedynie gdzieś tam powiedzmy trzyma te normy, bo jednak tam troszkę tych negatywnych frakcji, tam w ogóle jest dużo frakcji, więc może przez to jest duża szansa, że jednak coś z tego wyjdzie. Zobaczmy w takim razie, z kim się bije nasz Jaszczurek. No tak jak mówiłem, Jaszczur będzie się bił tutaj z Rakartem, tylko że Rakart jest bardzo nastawiony na potwory, więc jest duża szansa, że on jednak z tymi Jaszczurami wygra. Co nawet mu kibicuje i na to liczę. Skulltaker widzę idzie w górę, czyli niszczy Katajczyków. No i dobrze. O dziwo, zobaczcie sobie, jaka jest duża różnica przy niektórych jakby frakcjach i poziomie trudności, jak bardzo mało armii na poziomie normalnym w ogóle komputer rekrutuje. Jest to troszkę smutne, bo poziom poziomem, ale też powinni rekrutować troszkę tych więcej armii, a tutaj tych armii zdecydowanie jest malutko. Malekith, no ciężko stwierdzić. Malekith chyba pokona, wydaje mi się, Krasnoluda, tym bardziej, że Krasnoluda jeszcze bije, no po prostu Katep, tak? Więc tutaj jest szansa, że Grombrindal jednak polegnie. Z ciekawych rzeczy jest to, że Starucha się w ogóle wbiła na Norsko. To jest dla mnie ciekawe. Nawet Belakor się w miarę obronił, jest 75 tura i jeszcze sobie radzi. No poziom widzę lordów tutaj jest śmieszny bardzo, bo 75 tura. No nie wiem, zobaczmy Karla. No dobra, Karl 38, ale Belakor 12 poziom, no to trochę słaby od to wychodzi. Kislev się trzyma, no Kislev tutaj ogarnął dużo. Szybko w sobie tam poradzili z tymi frakcjami. Ogry też sobie dobrze radzą. Ogry w ogóle chyba biją Krasnoludy Chaosu dokładnie. Tutaj na... Boże, Ikid się tu wbił? Co tu w ogóle Ikid robi? No, Ikid niszczy w ogóle Bretonię, ale Bretonie w ogóle niszczy też Setra, więc nie wiem, czy tu nie ma sojusza. Nie ma. Myślałem, że tu jest sojusz, wiecie, między nimi i dlatego to tak wygląda. Tutaj już na przykład jedna frakcja nam odleciała z ilości osad. Już widzę, Harganet leciało niżej. No i zobaczcie sobie, że też bardzo dużo tych negatywnych frakcji jednak się tutaj nie znajduje. Wygląda to troszkę słabiej. Plus jest taki, że dużo jest jakby znormalizowanych tych jednostek, dużo jest jakby na tych frakcji na tych samych, powiedzmy delikatnie, poziomach. Z sile na przykład zobaczcie sobie, że Rakard, druga siła na świecie, naprawdę jest to spoko. Jest bardzo duża szansa, że on sobie jednak zajmie tę ziemię tutaj i może nawet by zadziałał i zdobył pustynię. Może być. Może się tak po prostu wydarzyć. Wszystko zależy od tego, co tutaj też Skaven odwali. Choć Skaven widzę, że tu są stosunki dyplomatyczne w miarę na plusie z w sumie tymi wszystkimi, co tam wojują. Więc to jest plus. W ogóle jak sobie zobaczycie też Torek Żelazna Brew, to tak w miarę stoi w miejscu i nic nie robi. No trochę tych frakcji faktycznie trochę tutaj zamula. Bardzo nawet zamulają. Kataj też jakoś wiele tutaj nie rozwinął przez ten czas, przez te 25 tur, ale to też wszystko jest spowodowane tym, że na poziomie normalnym tych armii jest, wydaje mi się, co najmniej o połowę mniej. Bo jak Jaszczur już na 25 turze na legendarce miał 6 armii, a tutaj na 75 turze miał chyba 4, tam 5, no to przeskok, zobaczcie sobie, jest naprawdę spory. Też jednostki w tych armiach są inne i przez to też niektóre frakcje mają większą szansę się jednak wybić, no bo przeciwnik rekrutuje słabsze jednostki, jak na początku, nie wiem, na przykład dobrym porównaniem na pewno są elfy wysokiego rodu, albo w ogóle elfy, które mają już te bazowe jednostki z dobrymi statystykami. Trafią się takie nurgle, które mają trochę słabsze o wiele te statystyki, więc to się bardzo szybko tutaj wyrównuje. W ogóle zobaczcie, Khemri na 100 turze, no to już oczywiście ostatnie tutaj porównanie. No Khemri, ok, Jaszczur Niebieski też sobie ogarnął temat. No co, no Rakard dostał łomot. Po prostu jaszczury się tutaj zbuntowały i dały radę. No zobaczmy, że tutaj jaszczury mają 3 armie tylko, więc jest to malutko. Rakard, widzę, że osad nie stracił, więc w sumie dla niego się nic nie zmieniło, jedynie stracił tutaj lorda, jak się tam bił. Itza w ogóle się jeszcze jakimś cudem broni, nie wiem jak, ale zobaczcie sobie, że jaszczury ostro tutaj wbiły. No i Skulltaker automatycznie dostał łomot. No Skulltaker w ogóle ma 2 armie, więc wygląda to dosyć słabo na niego. Mazamundi tutaj dosyć sporo w ogóle podbił tych miast, Moratis gmiażdżył, więc to też jest w ogóle niezłe. Malekith pokonał Krasnoluda wraz z
KTP. Tu w ogóle jest jakaś ostra bitka, widzę walki, ale odpadnie z tego wszystkiego. To jest w ogóle strasznie pomieszane z tymi osadami u nich. Belakor przepadł, a wcześniej jeszcze tam w miarę coś próbował, no ale Belakor też miał 12 poziom, więc nie sądzę, żeby coś tam więcej mógł z tego wszystkiego zdziałać. Ogry bardzo mocno pocisnęły, widzę, bo ogry naprawdę no, biją cały chaos, więc ogry widać, że strasznie za chaosem nie przepadają. W ogóle Khemri, druga siła na świecie, to jest spoko, bo Khemri faktycznie można by się wtedy z nimi fajnie pobawić, powalczyć. Fajnie, że Skaweni też tutaj się znaleźli, mroczne elfy też się tu w miarę jeszcze trzymają. Tak samo Neheka, no, tak jak mówię, królowie grobowców strasznie są nielubiani przez automat i wychodzi to dla nich tragicznie w większości, więc naprawdę spoko. Zwiastun burzy też 13 osad to moim zdaniem dobra opcja, Horda Dekadencji też. Finalnie powiem szczerze, że nie wiem, co bym wolał. Czy wolałbym jednak ten poziom normalny, czy wolałbym jednak ten legendarny. Dla mnie osobiście poziom legendarny jest o tyle ciekawszy, że tych armii komputer ma więcej. Czasem nawet za dużo w niektórych momentach, ale z drugiej strony daje to taką nutkę faktycznie adrenaliny. Musimy naprawdę wykorzystać potencjał totalnie jednostki, bo inaczej no przepadniemy. Zobaczcie sobie, że set natura, no i komputer na poziomie no normalnym, gdzieś widzę do 5 armii rekrutuje, tak pośrednio, nie widzę gdzieś jakiegoś takiego większej przebitki tych armii, no bo tu mamy w Imperium trochę więcej tych armii, ale te armie są, widzicie, powybijane, strasznie małe, bo jakby z tego tutaj ustrugać, no to może byłoby 5 pełnych armii. Więc jest duża różnica. Ewidentnie elfy wysokiego rodu, ogólnie elfy mają bardzo mocne przeliczniki, bo sobie dobrze radzą. Ogry zyskały, więc to jest duży plus. Krasnoludy chaosu czy zwykłe też dosyć mocne. No, finalnie powiem szczerze, że wydaje mi się, że na poziomie normalnym trochę się zbalansowało. Ale z drugiej strony na setnej turze bardziej bym jednak oczekiwał tego, co się dzieje na poziomie legendarnym, bo tych, powiedzmy, wrogów bardzo wymagających mamy. A tutaj trochę to dziwnie wygląda, bo nie ma takiego, dla mnie osobiście, nie ma takiej jakby dominującej mega frakcji, nie licząc Imperium, bo Imperium w ogóle nie liczę pod tym kątem. Ale na przykład, nie wiem, Khemri to jest na pewno na plus, ale jaszczury, no nie wiem. No jaszczury ogólnie są dobre, bo tych jednostek mają mocnych sporo. Pewnie już na tym etapie poziomu, no na tym etapie po prostu są już po prostu mocne. No trochę mi brakuje mimo wszystko takiej jakiejś dominacji tego chaosu w tych kampaniach. No bo chaos jest taki bardzo ubogi i mam nadzieję, że coś też następne tutaj DLC przyniesie do tego chaosu. No bo tak wygląda po prostu smutno trochę. Zobaczymy, jak to tutaj będzie wszystko wyglądało. Mam nadzieję, że to się wszystko tutaj rozwinie pozytywnie i będzie dobrze. Dzięki za oglądanie i do następnego.